Cześć, jestem już po śniadanku. Zrobiło się nawet całkiem pogodnie. Zapowiadało się, jakby miało padać, ale chyba do tego nie dojdzie. Spotkałem po drodze, tutaj wyłoniły się z krzaków te dwie Niemki, które ewidentnie spały 30 minut obok mnie. No, miałem zdecydowanie lepszy widok. Teraz już pędzę, lecę, bo jest już chyba po 9. Do Lava Hole będę szedł z znaną przed chwilą Marii, która jest z RPA i przejechała tutaj na gier 11 na 10 dni. Więc pewnie za dużo nie nagram, bo będziemy sobie konwersować. Do zobaczenia. Jestem w Lava Hole, Lava Jol. Generalnie prześliczne miasteczko, które właśnie sobie zwiedzam. Zaraz przycupnę sobie przy jednej z fontan. O, tu jest taka jedna, ale pójdę sobie do troszeczkę innej, którą widziałem po drodze. Jeszcze sobie oglądając co i jak. I pójdę dalej do Marsan, albo jakkolwiek się wymawia tą miejscowość. Szło się bardzo żwawo i szybko. Szedłem z Marią z RPA, która mieszka tutaj ze swoim mężem, w sensie w Katalonii. Nie chciała być sfotografowana, w sensie nie chciała być na filmie. Rozmawialiśmy całą drogę, więc też nic nie kręciłem. Jestem już przy studni numer 2, która niesamowity widok. Ciekawe, czy będzie widać na tej takiej sobie kamerce, no ale sami zobaczcie. Nie, nic nie widać, wszystko jest przepalone. No trudno. Dobra, graty na ławkę. Trzeba brać wodę i w drogę. Chyba nie będę szukał tutaj miejsca na pieczątkę. Chociaż niby ma być jakaś alberga, ale przecież ja tu nie zostaję. Może w tym Marsant coś mi się uda. Do zobaczenia. Jestem dosłownie 5 minut za Lava Hole, gdzie zostałem ponad godzinę. A raz ze względu na to, że nabierałem sobie wody, lekki odpoczynek. Marii tam kończyła, bo jest przeziębiona, nie czuła się dobrze i chciała tylko dotrzeć do najbliższej miejscowości. Kiedy już się zbierałem, wtedy dotarły do Lava Hole te dwie Niemki. Już wiem, jak się nazywają. Sine i Anna. Zabłądziły po drodze, dlatego jakimś cudem my z Marii byliśmy tam wcześniej. Więc skoro już przyszły i też się rozstawiły obok studni, to sobie troszeczkę pogadaliśmy. No i stąd jakby zrobiła się 12. 9 km do Massant i tutaj taka mała przerwa na punkcie widokowym, gdzie jest, no jak dla mnie to jest totalnie włóczęga, nie? Dlatego zostanie uwieczniony na tym filmie. Ma laskę, w sensie kijek trekkingowy, nie? Ma torbę, więc totalnie ultra light. To jest pro, nie? To jest ultra light, nie? Okej. W ramach mojego sprostowania to posąg przedstawia pasterza z legendą o pasterzu i syrenie. Tej syrenie, która, jak się okazuje, była u boku pasterza przez jakiś czas, dopóki nie zniknęła w niewyjaśnionych okolicznościach. Sama legenda mówi o miłości pasterza i syreny, którzy osiedlili się w krainie zwaną Emporada, przez którą swoją drogą właśnie przechodzę. Legenda nawet doczekała się uwiecznienia w postaci wiersza słynnego katalońskiego poety Joana Maragall. Idę dalej, bo trzeba jeść. Trzeba dużo jeść i dużo chodzić. To jest prawda, że się tak wyrażę, najprawdziwsza. Trzeba dużo jeść i dużo chodzić. Dobrze, że mam jeszcze ze sobą pół kilo sera. Bo dzisiaj niedziela, to nic nie kupię, chociaż w Lava Hole
rozkręcał się jakiś taki bardzo fajny targ. Mieli takie lokalne produkty. Ojejku, jak te sery wyglądały dobrze. I mieli też jakieś mięsne produkty dla kogoś, kto lubi sobie zjeść dobrą krówkę albo dobrą świnkę, to też mieli. Ale to nie dla mnie. Na pewno będzie dzisiaj koncert, bo jakaś kapela już sobie robiła próby i rozstawiali takie namiociki, więc ale ciemno. To nie tak. To lepiej. No. I tak myślałem, może zostanę, pobawię się, potupaja, nie. No więc idę dalej. Dzisiaj będzie trochę chyba asfaltu. Nie wiem, nie sprawdziłem. Mam nadzieję, że nie za dużo. W ogóle mam nadzieję, że jestem na szlaku, bo tak... Nie, no muszę być, nie było żadnej innej drogi. No. Nie wiem, gdzie dzisiaj będę spał. Kusimy troszeczkę kemping, który jest jakieś pół kilometra od szlaku. Mniej więcej na tej wysokości szlaku, czyli po jakichś 25 kilometrach, gdzie chciałem szukać jakiegoś płaskiego terenu. Z drugiej strony, zbaczając troszeczkę ze szlaku, jest romański kościół. Jeden z wielu tutaj romańskich kościołów. Jak sobie myślałem, żeby przed tym kościołem sobie zrobić biwak, bo też zapowiada się na fajną miejscówkę i w przeciwieństwie do kempingu na pewno tam nikogo nie będzie. A Mary, którą spotkałem, bo mijaliśmy właśnie jeden z takich kościołów, gdzie chciałem nocować, właśnie ten wczorajszy, tą pustelnię, sanktuarium. I ona powiedziała, ale tak przed kościołem to tak dziwnie, nie? Duchy, te sprawy. No nie wiem. Chyba muszę wyczyścić obiektyw, bo widzę jakąś dziwną poświatę. Obiektyw to wiele powiedziane, biorąc pod uwagę, że nagrywam telefonem, ale jest tak zamazany wszystkim, że nie wiem, jak to ostatecznie wyjdzie w praniu. Dobra, ściskam i do zobaczenia później. Cześć. Właśnie chodzę z miasteczka na sand. No muszę przyznać, że tym razem zupełnie inne odczucia niż pola Jonkera.
Przepiękne miasteczko. Bardzo mi się podobało. Szczególnie ta główna ulica. Bardzo wąska. Stare kamienice, dużo katalońskich flag. A w miasteczku udało mi się zdobyć pieczątkę w supermarkecie, który był otwarty w niedzielę. Niesamowite. Z tym bardziej na plus. Dobra, czy ja idę dobrze? Idę dobrze. Chyba. Kurczę, nie wiem teraz. Stawiam, że dobrze. Więc jak supermarket był otwarty, to pomimo tego, że mam jedzenie na dzisiaj, to poszło zimniutkie gazpacho, takie i do tego paczka oliweczek i oczywiście paczka sardyneczek. Ło, ale wieje. Nie wiem jak będzie z dźwiękiem, mam nadzieję, że będzie mnie słychać. W ogóle dzisiaj ma być w porywach do 65 metrów na sekundę, więc muszę roztropnie wybrać miejsce na swój biwak. Nie wiem jeszcze gdzie to będzie, chciałem spać przy kościele, tym fajnym ormańskim, ale zobaczymy. Zobaczymy, no. Dobra, chyba kończę, nie? Cześć. Nie dotarłem tam, gdzie chciałem dojść. Jestem w zupełnie innym miejscu. Było troszeczkę fajnych iglaków, troszeczkę pięknego widoku i minimalna ilość płaskiego o tam, więc się rozbiłem. To jest jakieś 3 km przed kościołem, 2,5. Generalnie jest to na takim wzniesieniu, aczkolwiek jest całkiem krzaczaście osłonięte. Nawet jak są porywy wiatru, to jest bardzo dobrze, więc powinno być ok. No i mam fajny widoczek i podoba mi się tutaj po prostu. Jak się tylko tutaj zatrzymałem, to przyszedł koleś z plecakiem. Może wezmę mikrofon, bo pewnie zaraz będzie wiać, to będzie mnie lepiej słychać. Ale póki nie wie, to kolesiem okazał się Ludwik z Czech, który właśnie kończył G11, w sensie nie, że dzisiaj, tylko szedł w drugą stronę. No, absolutny niszczyciel kilometrów. Mówi, że teraz to już tak mało robi kilometrów dziennie, tak 30-35, ale zaczyna od 50, nie? To jest jego 21 dzień. 21 dzień. Nieźle, nie? Kurczę, co za koleś, nie? Co za rzeźnik. No nie wierzę, nie? Ja tutaj 20 zdycham, no ale fajnie było spotkać truhajkera, czyli tłumacząc na polski, takiego, który chodzi szlaki w całości. Chociaż on nie idzie w szlaku w całości, bo powiedział, że jak pójdzie do Port de Selva, to kończy. Bo jemu zależało, żeby przejść od oceanu do Śródziemnego. No i w sumie czemu nie? No. Ja tymczasem się porozciągam i może jeszcze coś nagram. Cześć. Siedzę już sobie w namiocie i jestem gotowy na moją wieczorną herbatkę. W sumie nie mogę się już jej doczekać. Chwilę przed tym, zanim stawiłem wodę na herbatę, znowu minęły mnie Sine i Jana. To już 3. raz dzisiaj. Pogadaliśmy chwilę i poszły dalej szukać biwaku. Muszę przyznać, że w tym miejscu, gdzie się rozbiłem, jest wyjątkowo dużo jaszczurek. Cały czas widzę jakieś, jak chodzą wokół namiotu. Łatwo mogę je zobaczyć, bo namiot znowu rozstawiałem bez tropiku. A jest zdecydowanie za gorąco, żeby rozstawić tropik, przez co mam fantastyczny widok dookoła. Kiedy spacerowałem dzisiaj rano z Marii, dowiedziałem się, o co chodzi z tymi żółtymi wstążkami, które widziałem w wielu miejscach. Jedna z nich była nawet na drzwiach chatki, przy której spałem przedwczoraj. Tak więc chodzi o wyrażenie poparcia
dla ruchu niepodległościowego Katalonii. Dobrze wiedzieć. Później, kiedy dotarłem do Massanet i szedłem główną ulicą San Sebastian, byłem kompletnie oczarowany. Uliczka bardzo wąska, lekko wspinała się do góry. Była wybrukowana w taki sposób, żeby na przykład podczas deszczu woda mogła spływać jej środkiem, a po jednej i drugiej stronie piękne, kamienne, dwu- i trzypiętrowe kamienice. Całość tworzyła bardzo zwartą pierzeję. Wzdłuż ulicy zauważyłem kilka wnęk, w których były takie stare pompy wodne, a sama ulica była przyozdobiona pięknymi, żeliwnymi latarniami. Uliczka doprowadziła mnie do rynku, przy którym zwiedziłem niesamowity XIII-wieczny kościół z bardzo wyjątkową rzeźbą Jezusa tuż za ołtarzem, pod malutkim, wąskim oknem w apsydzie. Bardzo mi się podobało to miasteczko. Jak się później okazało, górnicze miasteczko. Jest w sumie jeszcze dość wcześnie jak na mnie, więc jest szansa, że uda mi się zasnąć i wstać razem ze słońcem, co po prostu uwielbiam. No dobrze. Dobranoc.